Starożytna Persja, nieustraszona, potężna, bezlitosna, przez wieki otoczona mgłą tajemnicy. Imperium, które nie miało sobie równych w podbojach i bogactwach. By stworzyć imperium perskie największe na świecie, trzeba było być wspaniałym wodzem. Od Afryki Północnej po Azję była to cywilizacja kierowana rękami nadzwyczajnych ludzi, ambitnych i potężnych. Cyrus Wielki to jeden z nielicznych władców, którzy zasłużyli na ten przydomek. W Imperium Perskim powstały jedne z najwspanialszych cudów inżynierii w dziejach świata. Majestatyczne pałace na środku pustyni, drogi, mosty i kanały. Wszyscy słyszeli o kanale Sueskim, ale kto słyszał o kanale Dariusza? Na horyzoncie zbierały się jednak czarne chmury. Zatarg z Grecją doprowadził do starcia, które miało odmienić losy świata i ukształtować cywilizację Zachodu na następne tysiąclecia. Jak powstaje imperium? Persowie. 330 rok przed naszą erą. Młody król macedoński podbija imperium perskie i wprowadza swoją armię do Persepolis, jego wspaniałej stolicy. To Aleksander Wielki, wielbiciel perskich władców. Wieczorem grecka uczta zwycięstwa zmienia się w szaloną pijatykę. Do świtu Persepolis, perła w koronie imperium ze swoimi wspaniałymi pałacami, zmienia się w dymiące zgliszcza. Ponad 2,5 tysiąca lat później te ruiny stanowią świadectwo wspaniałości zapomnianej cywilizacji. Persja z jej zbytkiem, bajecznymi gobelinami i pięknymi dywanami kojarzy mi się z puchatym perskim kotem mojej matki o imieniu Otis. Nie mogę jednak nie pamiętać o niezwykłym królu Cyrusie Wielkim, który wierzył w religijną i kulturową tolerancję i który uwolnił Żydów z niewoli babilońskiej. Dzień dobry, nazywam się Peter Weller. Witam w Imperium Perskim. 4000 lat przed Chrystusem dwa koczownicze plemiona zapuściły się na żyzną, ale upalną irańską równinę. Medowie nadeszli od północy, Persowie od południa. Byli nomadami, bardziej niż podboje interesowało ich przetrwanie. Musieli nauczyć się uprawy żyznej ziemi irańskiego płaskowyżu. Potrzebowali jednak wody. Persowie zniknęliby może w mrokach dziejów, gdyby nie odkryli tajemnicy nawadniania, czyli kierowania wody na swoje pola i do swoich miast. Co ciekawe, czerpali wodę nie z rzek, jezior lub morza, lecz ze skał. Dzięki ludzkiej pomysłowości i determinacji spalony słońcem region zmienił się w kwitnącą Persję. 3000 lat temu koczowniczy Persowie przemierzali suchy irański płaskowyż. By znaleźć wodę, pokonywali wielkie odległości. Uzyskanie stałych źródeł wody wymagało interwencji inżynierów, geologów i kapłanów w jednym, zwanych mukani. Za pomocą prymitywnych kamiennych narzędzi mukani mieli stworzyć podwaliny imperium perskiego. System podziemnych kanałów irygacyjnych, zwanych kanat. Wykorzystali grawitację oraz ukształtowanie terenu swojej nowej ojczyzny, obniżającego się stopniowo od masywu Elbrusa po Zatokę Perską. Najpierw kopano studnie, potem powstawały krótkie, poziome tunele. Dalej w odległości kilkuset metrów kopano kolejne studnie i następne kanały. Kanaty mogły mieć 20, 30, nawet 40 km długości. Podziemny kanał musiał się stykać z warstwą wodonośną pod odpowiednim kątem.
Nachylenie było kluczem do sukcesu. Jedna jednostka w pionie na 100 jednostek w poziomie. Nie za duże. To powodowałoby erozję kanału. I nie za małe. Wtedy woda nie płynęłaby w wymaganym kierunku. 2000 lat przed rzymskimi akweduktami Persowie przesyłali olbrzymie ilości wody na duże odległości w suchym, gorącym klimacie z minimalnymi stratami. Woda oznacza żywność. Technologia znajdowania i przesyłania wody była marchewką, którą Persowie kusili swoich sąsiadów. Około 700 roku przed naszą erą niejaki Achemenes zjednoczył okoliczne plemiona i założył dynastię. Okres jej wspaniałości przypadł na rządy człowieka, którego chciałbym poznać. To Cyrus Wielki. Cyrus stworzył imperium. Bez wątpienia był świetnym żołnierzem, ale także geniuszem politycznym. Umiał rządzić ludźmi. Historycy nazywają go humanistą. Żydzi widzą w nim Zbawiciela. Jego własny lud zwał go ojcem. Nawet greccy Jonowie, których podbił, uważali go za prawego władcę. Cyrus Wielki zasiadł na tronie w 559 roku przed naszą erą. Dynastia Achemenidów dopiero rosła w siłę. Ich panowanie miało odmienić bieg dziejów i na nowo zdefiniować pojęcie architektury. Jeśli przyjrzymy się ludziom, którzy ukształtowali nasz świat, Cyrus Wielki należy do nielicznych, którzy naprawdę zasługują na ten przydomek. Imperium, którym władał, było największe w dziejach starożytnego świata i nie tylko. Do roku 554 przed naszą erą Cyrus pokonał wszystkich rywali i został jedynym panem Persji. Nadszedł czas, by podbić świat. Jeśli chciał stworzyć imperium, potrzebował stolicy, symbolu jego wspaniałości. W roku 550 przed naszą erą Cyrus rozpoczął jeden z najambitniejszych projektów budowlanych starożytności. Wzniósł pierwszą wielką stolicę Persji, Pasargad, na terenie obecnego Iranu. Cyrus był miłośnikiem innowacji, miał też duże wymagania. Przy swoich projektach wykorzystywał wynalazki i rozwiązania innych podbitych ludów. Podobnie jak Rzymianie, wiele wieków później Persowie przejmowali pomysły i idee podbitych ludów, rozwijając je na własny użytek. W Pasargadach widać wpływy tak odległych krain jak Asyria, Egipt lub Azja Mniejsza. Kamieniarze, cieśle, ceglarze, rzeźbiarze. Wiemy, że sprowadzano ich z różnych zakątków imperium. Dziś, ponad 2,5 tysiąca lat później, te ruiny są jedyną pozostałością pierwszej wspaniałej stolicy Persów. Chlubą Pasargadów były dwa majestatyczne pałace otoczone parkiem i wspaniałymi ogrodami. To tam narodziła się Paradajzja, czteroczęściowy, ogrodzony perski ogród. Ogrody były poprzecinane wykutymi w wapieniu kanałami o długości ponad 1000 metrów. Co 16 metrów znajdował się mały basen. Paradajzja z Pasargadów przez następne 2000-lecia była pierwowzorem dla wielu niezwykłych ogrodów świata. Cechą charakterystyczną Paradajzji są formy geometryczne. Oprócz kwadratów, prostokątów są też formy kwiatowe, cyprysy, trawy, lilie i inna roślinność. To pierwowzór współczesnego parku.